Ty w lewo, ja w prawo. Ja pierdolę. To będzie romantyczna przejażdżka. Ja pierdolę, co tu się dzieje? Pewnie Mirek potem pierdoli za to, że używam manipulatorów. Strasznie niewygodna pozycja. A my to mamy pomysły. Cześć, dzisiaj przyjechaliśmy do Chorzowa, żeby sprawdzić kolejny tor kartingowy z sieci E1 Go-Kart. Tak jak pamiętacie, w ostatnim odcinku byliśmy w Kielcach, dzisiaj jesteśmy tutaj na Śląsku w Chorzowie. Jest to tor, który od dawna już mnie interesuje. Bardzo fajnie, że nadarzyła się okazja, żeby tutaj przyjechać i go przetestować. Tak więc chodźcie, razem zobaczymy, jak ten tor wygląda. O, nie róbcie zbliżenia dzisiaj, nie. Dzisiejszy wypad na tor to typowe luźne, weekendowe spotkanie naszej czwórki. Dzisiaj mieliśmy zaszczyt wspólnej jazdy razem z Sylwią, żoną Mirka. Szkoda, że tak rzadko z nami jeździ, bo z tego co było widać, potrafi jeździć go-kartem. Dzięki tej parze jesteśmy na tym torze, bo to oni nas namówili na ten pomysł, chociaż nie musieli długo namawiać, ponieważ ten tor od dawna nas interesował. Super, że dzisiaj jesteśmy na tym dość dobrze znanym torze kartingowym i możemy go przetestować i podzielić się swoją opinią. Jak już widzieliście, cały obiekt wygląda jak każdy inny tej sieci torów kartingowych, przestronnie w podobnym stylu. Myślę, że nie ma co się tutaj rozgadywać na ten temat. Tak jak to bywa w weekendy, można natrafić na spory ruch, tak i tutaj na drugim przejeździe było dosyć tłoczno i wolno z powodu niskiego poziomu zaawansowania użytkowników toru. Można powiedzieć, że nasza ekipa jest na średnio zaawansowanym poziomie i jeździmy szybciej od amatorów, ale nie przeszkadza nam tłok na torze, ponieważ był to luźny weekendowy wypad na tor kartingowy. Oczywiście na pierwszym przejeździe mieliśmy pusty tor, ale był to nasz pierwszy raz na tym torze, więc pierwszy przejazd nie był za szybki, ponieważ musieliśmy się zapoznać z nitką toru. E1 Go-Kart w Chorzowie charakteryzuje się szybkimi zakrętami i prostymi. Również ten tor w wielu miejscach jest bardzo szeroki, tak więc jest przystosowany do różnego rodzaju zawodów i nie będzie problemu na tym obiekcie wyprzedzać. Jest tutaj naprawdę bardzo dużo miejsca. Na tym torze nie można się bać prędkości, trzeba być pewnym siebie na szybkich zakrętach, ponieważ jeździmy w nich na pełnym gazie. Długie proste powodują, że naprawdę czuć prędkość, chociaż dla mnie i Daniela bardziej pasował tor w Kielcach, tej samej sieci, ponieważ tam nie ma tylu długich prostych i szybciej występują zakręty, dzięki czemu można wejść w fajny rytm. Może jest to spowodowane naszymi przyzwyczajeniami z Łodzi i naszych torów kartingowych, gdzie nie są to obiekty tak duże jak ten w Chorzowie. Oczywiście tego dnia nie skończyliśmy na samym treningu. Mirek na sam koniec wpadł na ciekawy pomysł, ale całej reszty dowiecie się już za chwilę. Tłoczno, co? No, strasznie tłoczno. Ale widzisz, dałeś radę. Jaka różnica mała, między nami. No, 60. Zetniesz. A mówisz, że w formie nie jesteś. Miałam się 2 sekundy. Ładnie, tak? Teraz miałam Przy takich warunkach jeszcze? Teraz a mnie odwróciło, bo za mocno przypomniałam, za szybko gazu dałem wsiu. A, Wywróciło mnie za taką ale tutaj ręce bolą, czy nie? Tu przyciążenia, tu trzeba patrzeć co kierowcy na tym pełno, jak się jedzie super. Łapa boli. Łapa boli? Tak, patrz, o, łapa.
Dobra, idziemy tak, odpuszczamy. No cóż, tak jak się spodziewałem przed całym startem, że będzie tłoczno, no ale dla zabawy tu oczywiście jedziemy, dla testów. No, zaraz się przełączymy na lepszy sprzęt, ok? Jesteśmy już po 2 przejazdach, tor bardzo fajny, ale jeszcze nie o tym pogadamy w tym momencie. Wpadliśmy na taki pomysł, że razem z Mirkiem wsiadam do tandemu i zobaczymy, jak nam wyjdzie ta współpraca na tym torze, tak więc myślę, że będzie fajna ciekawostka, tak więc zapraszam już na tor. Wiedzieliśmy, jest taka możliwość, czyli Mirek będzie kierować, a ja będę, nie będę mi tego co wiadomo, bo algorytm, będę na manipulatorach działać. Wiecie, o co chodzi. Dobra, tak więc zaraz będzie dobra jazda. Robimy to pierwszy raz, to jest nasz pierwszy raz. People, big shout out to the Maidstone crew, that big up the Martin Square crew, Lockfield. Listen to the words from your boy Nick, you know. Listen what we are gonna do to To, ty masz pasy chociaż, a ja... No matter the flex, no matter the vibe. Music every time, I go bless out the eye. Ojej. Ja tu się tego trzymać, bo to będziesz tak lekko ruszał. A tak. Tam ruszysz. Ale jasno. Tak więc zaraz zobaczymy, jak sobie poradzimy. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Jesteś na ładnie ten pulsem? No, Myśmy się nie kłócili. Ty w lewo, ja w prawo. Ja pierdolę. Zbawił ten styl. Ja mam chociaż zimny łokieć. No. No. To jest romantyczna przejażdżka. A czołby się nóżką, co? A będziesz sobie klepać jak chcesz. Jestem stany na mnie. Gaz! Jest, na maksa. Ale jest dziwnie. Ale jazda! Zaraz się zgramy! Armagedon! Straszne, dziwne uczucie! Ja pierdolę, co tu się dzieje? Ludzie... Jest strasznie dziwnie.
masakra, ale coraz lepiej to idzie. Ja jako pasażer i co jeszcze... A. A nie wgniata w fotel, niesamowite. Strasznie niewygodna pozycja. Ale bardzo fajne uczucie tak jechać. Pewnie Mirek potem pierdoli za to, że źle używam manipulatorów. Jak widać tutaj Mirek też ma troszeczkę inną linię. No jednak też... Tego też jest szerszy niestety. Sorka, za mocno. Za mocno ten hamulec użyłem. Nie za wygodnie się tych używa manipulatorów niestety. Strasznie niewygodna pozycja. Aj, sorka. Raz. Co, teraz ja? Przejmuję stery. Ła, szeroko. Za duża masa chyba. Ach.
Jeszcze jedno okrążenie. Jeszcze jedno okrążenie. O, ostro. Nie wygonił się, używa tych manipulatorów niestety. Fajnie, fajnie było. Ojej. Dziwnie, co? Strasznie dziwnie, ale nie wygonię, bo tu to naściskało, nie ma tego trzymania dobrego. Wow. Wow, fajne uczucie. Fajne uczucie. Mega sprawa. Wow. No, dziwnie, kurczę. Pierwszy raz takie coś przeżyłem. No, muszę powiedzieć, że wrażenia strasznie dziwnie na początku. No, ale potem udało się rozkręcić. Ale bardzo, bardzo dziwnie. Niewygodna pozycja w ogóle strasznie, bo taki byłem skrzywiony, tu mi wszystko uciskało. Ale fajne doświadczenie. Tak więc kiedyś musimy my razem tak samo zrobić. Może na racingu tak pojedziemy kiedyś. No, ale strasznie dziwne, jak ty wiesz, nie ma takiej kontroli. Znaczy niby jest też kontrola na tej kierownicy, ale no. No, ten tak szalony jeździ. Tak jak widzieliście, dzisiejszy wypad był naprawdę bardzo ciekawy tutaj na tym torze w Chorzowie. Na sam koniec mieliśmy fajny smaczek, bo razem z Mirkiem wsiedliśmy do tandemu. Ja oczywiście sterowałem manipulatorami, a Mirek kierownicą. Wyszło, myślę, że całkiem fajnie. Jeszcze nie widziałem onboardu, więc nie wiem jak to wyszło, ale jazda była przednia. Naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie. Co do samego toru, jest mega szybki. Przyczepność oczywiście jest tak samo świetna jak w Kielcach i w każdym innym torze tej sieci E1 Go-Kart. Tor naprawdę bardzo przyjemny, ręce bolą, przeciążenia są tutaj naprawdę niesamowite. Prędkość jest naprawdę cały czas na maksimum. Tor na 10 jak najbardziej. Tak więc myślę, że i tak jeszcze Kielce moim zdaniem wygrywają. Jest to ciekawszy tor. Oczywiście też dla nas jest bliżej, ale ten jest tak samo bardzo fajny. I to tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!